I jaka jest najbardziej śmiercionośna broń? Być może w pierwszej kolejności pomyślisz o bombie atomowej, która, jak się szacuje, zabiła aż 200 000 ludzi, gdy w 1945 roku Stany Zjednoczone zrzuciły 2 bomby na japońskie miasta Hiroshimę i Nagasaki. I jednak inna broń jest odpowiedzialna za znacznie większą liczbę ofiar, liczoną w milionach. Jest to karabin szturmowy Kałasznikowa, powszechnie znany jako AK model 47. Pierwotnie opracowany w tajemnicy dla wojska radzieckiego, do dziś wyprodukowano około 100 miliona egzemplarzy AK-47 i jego wariantów. Broń ta znajduje się obecnie na całym świecie, w tym w rękach wielu amerykańskich cywilów, którzy w 2012 roku kupili tyle samo AK-47, co rosyjska policja i wojsko. Rosyjski konstruktor Michał Kałasznikow był mechanikiem czołgów armii radzieckiej podczas II wojny światowej. Został ranny podczas niemieckiej inwazji na Związek Radziecki w 1941 roku. Widząc na własne oczy przewagę bojową, jaką dawała niemiecka broń palna, Kałasznikow postanowił opracować lepszą broń. Będąc jeszcze w wojsku, stworzył kilka prototypów, które przegrały z konstrukcją, aż w końcu wyprodukował pierwszy AK-47. Nazwa największego wynalazku Kałasznikowa to skrót od automat Kałasznikowa, a końcówka 47 jest rokiem, w którym został wyprodukowany. W 1949 roku AK-47 stał się karabinem szturmowym Armii Radzieckiej. Przyjęta później przez inne narody Układu Warszawskiego, broń szybko rozprzestrzeniła się po całym świecie, stając się symbolem rewolucji w tak odległych krajach jak Wietnam, Afganistan, Kolumbia i Mozambik. A dlaczego AK-47 był tak rewolucyjnym karabinem? Dlatego, że jako jeden z niewielu karabinów spełniał wszystkie założenia stawiane przez konstruktorów broni na całym świecie. Jest stosunkowo tani w produkcji, krótki i lekki do przenoszenia, łatwy w obsłudze z niewielkim odrzutem. Szczyci się również legendarną niezawodnością w trudnych warunkach, od zalanych wodą dżungli po bliskowschodnie burze piaskowe, zarówno w ekstremalnym zimnie, jak i upale. Wymaga on również stosunkowo niewielkiej konserwacji. Wynika to z dużego tłoka gazowego i dużych odstępów między ruchomymi częściami, które zapobiegają zacinaniu się. Podczas wojny w Wietnamie Kałasznikow lubił przechwalać się wyższością karabinu nad amerykańskim karabinem wojskowym M16. Powiedział w wywiadzie w 2007 roku: amerykańscy żołnierze wyrzucali swoje M16, aby chwycić AK-47 i naboje do niego od martwych wietnamskich żołnierzy. I słyszę, że amerykańscy żołnierze w Iraku używają go dość często. Za swoją pracę Związek Radziecki przyznał Kałasznikowi Nagrodę Stalina, Czerwoną Gwiazdę i Order Lenina. W 2007 roku prezydent Władimir Putin wyróżnił karabin Kałasznikowa jako symbol twórczego geniuszu naszego narodu. Kałasznikow zmarł jako bohater narodowy w 2013 roku w wieku 94 lat. Przez większość swojego życia Kałasznikow odrzucał próby obarczania go winą za ogromną liczbę zabójstw i obrażeń zadanych przy pomocy jego wynalazku. Upierał się, że opracował go w celach obronnych, a nie ofensywnych. Kiedy w 2007 roku reporter zapytał go, jak może spać w nocy, odpowiedział: śpię dobrze. To politycy są winni temu, że nie potrafią dojść do porozumienia i uciekają się do przemocy. Jednak w ostatnim roku życia Kałasznikowa być może doznał przemiany. Napisał list do zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej, w którym napisał: ból w mojej duszy jest nie do zniesienia. Ciągle zadaję sobie to samo nierozwiązywalne pytanie. Jeśli mój karabin szturmowy odebrał ludziom życie, to znaczy, że jestem odpowiedzialny za ich śmierć? To odwieczna debata. Co zabija? Broń czy ci, którzy ją noszą? Podpisano niewolnik Boga, konstruktor Michał Kałasznikow. Z tym jakże trudnym pytaniem zostawiam Was do osobistej refleksji. Każdy z nas powinien sam odpowiedzieć sobie, co tak naprawdę zabija. I tak dochodzimy do końca dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Wciśnij też dzwoneczek, jeżeli nie chciałbyś, aby ominęły Cię inne tego typu materiały.